Dobry wieczór Państwu. Słyszymy się ponownie. Już na 10. sesji Warsaw by Night. Jest to kamień milowy dla nas. I w tym momencie chciałbym serdecznie podziękować każdemu, kto dotarł do tego momentu i słucha nas od pierwszej sesji. Pomimo iż nagrywamy ten rozdział w przeszłości, to jednak jest to niemałe osiągnięcie. Także z tego momentu chciałbym podziękować wszystkim, którzy posłuchali, których to zainspirowało w jakiś sposób. Bo wiadomo, bez publiki również nie ma nas. Nie tylko narrator chcę podziękować. Ja, jako jeden z graczy, i jestem pewien, że inni gracze też. Oczywiście, że tak. Owszem. Boże, Chcemy- Radek, uciesz się, ty smutasie. Cieszcie się, to jest 10. sesja. Chcę wam naprawdę podziękować. W sensie, ja naprawdę wierzę w tą drużynę, uwielbiam z wami grać i wierzę i jestem naprawdę niesamowicie zadowolony, że wy jesteście z nami i słuchacie naszych przygód w Warszawie. A i owszem, dziękujemy wam Jeśli bardzo. ktoś przetrwał z nami zapewne 20 parę godzin, to pewnie i kolejne 20 parę, może i nawet 50 przetrwa. A, 100 i 1000. Lecimy. 100 i 1000, dokładnie. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy również graczom. I dziękujemy narratorowi. Dokładnie. Bez narratora nie byłoby tej wspaniałej przygody. Bez was, drodzy widzowie, też by jej nie było. Także kronika będzie kontynuowana jeszcze długo. Będzie jeszcze sporo historii, ale po tym krótkim ogłoszeniu przejdziemy. Moi drodzy, rozdział 10 o nazwie Pozer. Wrócimy sobie do naszych spokrewnionych, którzy są obecnie w hotelu w Marriocie w centrum Warszawy. Bo tam spędzili ostatnią noc. I jak zawsze, ja jestem Arch i będę tej nocy narratorem. Ja jestem Radek i kolejną sesję znowu wcielam się w rolę Gabriela Rzepeckiego, panu Gangera. Tutaj Janek. Znowu wcielam się jako Nikita Tarkowski. Już wiadomo jakiego klanu. Klanu Brudża. Wampir warszawski. Jest mi naprawdę bardzo przyjemnie, że mogę z wami zagrać. I może mnie słuchacie. Nas. Witam wszystkich dzisiejszego wieczoru. Jestem Funeral i dzisiaj ponownie zagram Wendy z klanu Malkawian. Zatem zaczniemy od Wendy, bo Wendy jest szczególna wśród troszeczkę spokrewnionych ze względu na jej nadal bardzo wysokie człowieczeństwo. Budzisz się jeszcze w czasie zachodu słońca. Nie ma takiego mocnego, wiadomo, słońca w zenicie, ale można sobie troszeczkę popatrzeć przez rolety. Także jesteś osobą, która się budzi jako pierwsza. Jeżeli jestem w stanie, chciałabym tak zerknąć trochę przez roletę. Jakby zobaczyć znowu promienie zachodzącego słońca. Chcę też zobaczyć, czy to mnie w jakikolwiek sposób zaboli. Jest to miks różnych emocji, bo z jednej strony jest coś takiego, że podziwiasz w tym widok, którego już nie widziałaś 2 tygodnie? Tydzień? Z drugiej strony jest coś w tym strasznego. Jest to troszeczkę jak patrzenie na majestatycznego dla ciebie chociażby
powiedzmy pająka. Jest ładny, ale jest przerażający. W czymś takim pierwotnym, czymś zakorzenionym w twoim kodzie genetycznym, w twojej osobie. Ciężko ci to powiedzieć, co to jest. Czując ten cały niepokój, odchodzę od okna. Sprawdzam, czy mój telefon jest naładowany. No i zważywszy na to, że jest nowy, domyślam się, że nie mam tam żadnych powiadomień, więc po prostu pójdę na moją jakby poranną, raczej wieczorną rutynę i zajmę się jakby pielęgnacją siebie, swojego półmartwego ciała. Dobrze zatem. Czyli wchodzisz do łazienki. Czy korzystasz z tej większej łazienki, czy z tej mniejszej troszeczkę? E, Do czego wchodzisz? Tym razem chcę wypróbować jacuzzi. Czyli bardziej relaksacja niż pielęgnacja. Okej. Spędzasz trochę czasu rozmyślając o wszystkim. W tym jacuzzi jest bardzo przyjemnie, jest bardzo elegancko. Jakby w swoim życiu byłaś trochę razy na wakacjach z rodziną i z tym wszystkim, no ale to nie jest nic takiego jak wyjazd nad morze, żeby pobyć sobie w jakimś hotelu. Wiadomo, nie byłeś w jakichś tanich hotelach w ogóle, ale no ten hotel jednak się odznacza na tle prawdopodobnie wszystkich. Tak? Zdecydowanie jest bogatszy mimo wszystko. To prawda. No tutaj są każde dostępności. Prawda jest taka, że jeżeli byście chcieli, możecie tutaj zostać i nic nie będzie wam potrzebne do życia. Bo jest wszystko, na różnych piętrach jest wszystko. Chcecie iść do fryzjera, jest fryzjer. Chcecie iść do kosmetyczki, jest kosmetyczka. Pralnia, wszystko. Trochę czasu upływa. Następny z tej pustki, bo nie można tego nazwać snem, absolutnie, przebudza się Nikita. Oglądam na to moje wygniecione ubranie, w którym się położyłem. Wstaję, nie nakładając jeszcze butów. Rozglądam się po pomieszczeniu. Nie zapamiętałem, gdzie jestem, więc dopiero chwilę mi zajmuje, zanim sobie przypomnę, gdzie jestem. Dlaczego jestem w takim luksusowym miejscu? Wendy, Zajęte! czekam. Sprawdzam, czy drzwi są zamknięte do łazienki. Ale wiesz, że jest druga łazienka oczywiście. No, ale zauważam, pewnie ta bliższa była zajęta, więc wchodzę teraz do tej drugiej. Tamta druga, wiesz, kabina prysznicowa spora, taka z brodzikiem dużym. 3 osoby spokojnie by mogły się myć naraz w niej, jeżeli by chciały. Obok Dobrze. jest, wiesz, ogromne lustro, tak naprawdę na pół ściany. Wszystko widać. Idę, zamykam z sobą drzwi do łazienki, zdejmuję z siebie koszulę i podkoszulek podchodzę do umywalki, włączam wodę, pozwalam, żeby płynęła, opłukała moje ręce, myję twarz, rozkoszuję się tym Ciepłą wodą? ciepło. Ostatnio już poczułem, jakie to jest przyjemne. Niczym utęskniony całus. Tak się czujesz od ciepłej wody.
Chodzę właśnie jeszcze taki półnagi do lustra. Patrzę na siebie. Niby ten sam, ale jednak... Boże, jaka to jest różnica w porównaniu do kilku tygodni temu. Są jeszcze jakieś może różnice fizyczne, które zauważam, jak tak... Brak koloru jakby twojego ciała tak bardzo, jakby nie widać takich różnic chociażby pomiędzy twoją skórą a żyłami, troszeczkę. Twoja skóra jest taka dosyć jednolita, taka matowa, by powiedzieć. Jakbyś miał sporo podkładu na sobie po części. Właśnie jedna rzecz mi uciekła. Są to oczywiście rzuty na głód, więc poproszę Wendy i ciebie również, Nikito. Mój głód nie wzrasta. Trzymam bestię w ryzach. Nie tym razem. Mój również nie wzrasta. Bestia chyba jeszcze śpi. Bardzo dobrze. Niech śpi. A ja... w tej chwili samotność dopiero dociera do mnie. Co właściwie się stało? Mimo, że na początku myślałem, że to jest jakiś totalny wariat, że zwariowałem. Może to byłoby lepiej, gdybym zwariował wtedy, a nie był... Myślę, że ronię łzę, którą chcę wytrzeć. Ta czerwona łza jednak wpływa z twojego kanaliku łzowego przez twoją twarz, spłukujesz, ona rozmazuje się bardziej na twoją twarz. Ja w tym... Uspokajam się, ale... Wycieram znowu pod ciepłą wodą tą łzę i ja staram się wyglądać na jak najbardziej spokojnego, że jakby ta scena w ogóle nie miała. To Miejsca. w ogóle nie miała miejsca. I jeszcze półnagi właśnie zabieram koszulę i wychodzę do wspólnego pokoju. No dobrze, wrócę do Wendy jeszcze. Czyli zostajesz dłużej, bo jest ci tak przyjemnie, że aż w sumie się nie chce wychodzić i jesteś tutaj już dobre pół godziny. Myślę, że posiedzę jeszcze mniej więcej z 10 minut i jak wyjdę, umyję zęby i wtedy wrócę do dużego pokoju. Ale zdecydowanie poświęcam ten czas na swój relaks. Dobrze. Zatem, ponieważ ty, Nikito, spędziłeś też, jakby to powiedzieć, trochę czasu, no to teraz Gabriel. Przebudzasz się pustki tego dziwnego miejsca, w którym wasz umysł, może dusza, kroczy za każdym razem, kiedy udajecie się w tą pustkę. Gabrielu, przebudzasz się z tej pustki. Widzisz Nikitę półnagiego w pokoju. Lekko się przyciągam. Sprawdzam swoje włosy, jak tam są ułożone i broda. Każdą stronę. Patrzę się na Nikitę, on stoi do mnie jakby plecami, przodem. Plecami. Patrzę tak w okno jakby.
żeby ci uzmysłowić, patrzysz w stronę, w którą jest okno, ale ogólnie żaluzje są kompletnie zasłonięte, Tak, więc tak. takie malutkie, jedynie naprawdę malutkie promienie słońca są jeszcze, chociaż już ono zaszło mocno dosyć. Tak właśnie sobie to wyobrażałem, że tak patrzę na te promienie słońca wybijające się ostatnimi. Jeśli zamierzasz spojrzeć, to raczej nie radzę. Chyba że chcesz szybko zginąć. Na pewno nie zamierzam umierać i po prostu zamyśliłem się. Tak, po prostu się zamyśliłem. Czym to się tak zamyśliłeś? Nakładam koszulę, zaczynam mówić. Wiesz, naprawdę nastaje czasem taki moment, że całe życie wydaje ci się dziwne. Ja czasem tak mam, że wydawało mi się, że wszystko to może być symulacja. Czasem tak pomyślałem, no taki eksperyment myślowy. Ale jak dochodzi do czegoś, że naprawdę uświadamiasz sobie, że życie było kłamstwem, twoje poprzednie. A te, które jest teraz, nie ma znacznie więcej sensu. Można się czasem zamyślić. No to prawda. Byleby takie myśli nie zaniosły cię tylko w złe miejsca. Zazwyczaj nastolatkowie mają takie myśli. Albo kryzys wieku średniego. No zupełnie to w twoim przypadku to kryzys wieku wampirzego. Sprawiłeś mi humor. Myślisz, że jest takie stwierdzenie? Takiego dysonansu poznawczego o tym, jak stajesz się spokrewnionym? Nie mam bladego pojęcia, ale jeśli tak, to coś czuję, że Sandy Vagius na pewno jest w tym okresie. Właśnie, Ej. mamy dla niego zadanie do zrobienia. Ważne, żeby o nim pamiętać. Zdaję Inny- sobie sprawę. Zrobił jednak coś bezinteresownie. Interesownie, ale pierwszy się odwdzięczył. Sądzę, Nikita, że w tym świecie to nie ma nic bezinteresownie. Chyba, że śmierć. Naprawdę? Naprawdę tak myślisz? W sensie... Niektóre rzeczy, które ludzie robią, są bez sensu. Nie mają żadnego celu ani korzyści, żeby za nim szła korzyść. Tak, ludzie tak, ale ja tu mówię o spokrewnionych. Czy jakikolwiek spokrewniony, jak na razie, zrobił cokolwiek z własnej dobrej woli? Znaczy zapewne tak, ale my takiego jeszcze nie poznaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że będziemy pierwszymi. Na pewno zamierzam być czasem bezinteresowny. Teoretycznie chcieliśmy bezinteresownie ściągnąć problem Gunnara, czyli tą laskę od Wendy, nie pamiętam jak ona miała. Uważam, z tego co na razie usłyszałem, wydaje mi się, że nasza przyjaciółka miała w tym ogromny interes, żeby ją sprzątnąć. Ona tak, ale ja i ty już nie. Co do tego, czy mógłbyś sprzątnąć w czasie przeszłym, ona nadal żyje. To jest kolejna sprawa, którą powinniśmy się zająć, ale to już na kiedy indziej. Znaczy Wendy się... Osia, gdzie jest Wendy?
Słychać z łazienki takie ból, 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 jakby takie cały czas woda chodząca, więc... Dobra, wszystko jasne. Chciałbym poszukać moich ubrań. Po prostu się ubrać, bo nadal pewnie stoję na waleta prawie, że. Spałeś chyba w ubraniach, czy nie? Załóżmy, że tak, więc... Chyba, że chcesz się Dobra. przebrać w coś eleganckiego, co jest w szafach tutaj. Jeszcze bardziej eleganckiego? I tak już jestem ubrany w ciuchy z tych szaf. Mhm. Zawsze Dobra. możesz wybrać nowe ubrania. Prostuję je po prostu na sobie. A, rękami, Rękami, rozumiem, na tak. ślino. Nie, tylko rękami. Okej. Wendy, Eee. jak tam woda? Wychodzisz? Wychodzę. Wychodzę do nich w zasadzie. Ubieram się w moje ubrania, które zostały na szczęście wyprane. I wychodzę do nich po prostu myjąc swoje zęby. No i tak patrzycie w sumie na Wendy i stwierdzacie, kurde, to już tydzień i nadal nie myliście zębów. Wendy, tak właściwie... Czy my potrzebujemy myć te zęby? No nie wiem jak ty, ale ja nie lubię posmaku krwi. Znaczy, lubię, ale domyślam się, że dla śmiertelników nie jest to przyjemny zapach. Ale jak nie chcesz, to nie musisz myć. Czyli a propos śmiertelników miałem się odezwać do Oliwii. Dobra. Jest więcej szczoteczek. Wendy. Jest 5. O Jezu, po co aż 5? Dobra. Też Ale idę to do chyba łazienki, dobry umyję pomysł. Zęby. Wendy, dziękuję za przypomnienie. Idę i też chciałbym umyć zęby. Też chciałbym umyć zęby. O, ja chciałam umyć zęby. Czas mija, a my sobie patrzymy. Wszyscy myjecie zęby, rozumiem. Tak, patrząc Tak. na siebie. Takie Patrząc na siebie. przyjacielskie mycie zębów. No. Wendy, a może to powinna być tradycja nasza. Takie narady, poranne przy myciu zębów. Jak chcesz, to może być. Po czym wysuwam kły i również je zaczynam myć. No miłość boską, co o czym wy mówicie? Dobra. To wiesz, tu. Dobra. Czemu plujesz na podłogę? Po czym wypluwam pastę do jakiegoś kwiatka, który stoi obok. Przegraliście, ja dłużej myłem. Dobra. Co robimy? Wampirek, musimy się zająć tym gościem od Aureliusza. Aureliusz był wkurzony i dał nam bardzo w sumie najmniej czasu, więc proponuję właśnie nim się zająć. Dobra. Czy ktoś pamięta, gdzie ta cholera jest? Oczywiście, na Śródmieściu. Daj mi chwilę, zerknę w telefon. Czym Ja chciałbym- Wendy wyciąga swój telefon i patrzy w swoich notatkach. Kręcił się w okolicach centrum, wokół kawiarni. No i Chciałbym mogę... zauważyć, że spokrewnieni jakoś niezbyt dokładne dają te wszystkie adresy. Cały nie? czas gdzieś w okolicy, tam Dobra, ulica. Poczekajcie chwilę jeszcze. chwileczkę. Jest osobą publiczną, mogę go sprawdzić bardzo łatwo na YouTubie czy Facebooku. A może nawet na Instagramie. Bardzo Na dobry Instagramie. pomysł. Bardzo Dobra, dobry pomysł. To wy się zajmijcie tym, a ja muszę wykonać telefon. I chciałbym pójść do jakiegoś osobnego pokoju. I Jasne. zadzwonić do Oliwii. Okej, parę rzeczy się stało naraz, więc na razie przejdziemy sobie do szukania tego Wendy. Ja też chciałbym na YouTube'a wejść. Nie. Jak widzę, co robi, to mówię. Nie, Nikita, sprawdź Instagrama.
wpisz po prostu wampirek. Ja natomiast sprawdzę na Facebooku, bo jego prawdziwe imię to Ludwik Bieszczot, na to wychodzi. Więc Dobrze. Biorę telefon. Na stronę Instagrama. No i wpisuję tego wampirka przez V. Okej. Podpowiada ci, że to jest przez W, ale okej. Okej, dobra, to Yy. klikam pierwszą opcję, jakby, która wyskakuje. Jasne. Słuchaj, była ostatnia wiadomość z kawiarni, która się nazywa Między Słowami. Mhm. Kawiarnia mieści się na ulicy Chmielnej 30. Jest to bardzo niedaleko metra centrum, więc należy tylko przejść na drugą stronę, gdzie są pasaże. Chciałbym zrobić screenshota Mhm. ekranu i dodać go Jasne. sobie do notatek. Jeszcze raz, Chmielna jak? Chmielna 30. Naprzeciwko jest Lombard, obok po lewej jest jeszcze Green Cafe Nero, więc Mhm. widzisz, że to jest jakaś taka kafejka. Bardzo elegancka. Chciałem tak przejrzeć te zdjęcia Mhm. na profilu. I informacja z Instagrama mówi ci, że to jest post sprzed 11 minut. No. Co to jest to jest jakaś taka po prostu lokalizacja spingowana, czy... Nie, on po prostu napisał, że jest w tej kawiarni. Aha, okej. Tak. A tam reszta jego jakichś zdjęć, czy coś tam? Chciałem szukać po prostu jakichś takich wskazówek, że rzeczywiście mógł być spokrewnionym. Przeglądasz jego rzeczy i dosyć cię dziwi, bo rzeczy są takie pseudo-gore. Jakby przemoc, jakieś tam jest zdjęcie jakiejś dziewczyny, która leży w staniku właściwie. Widać jej górną część ciała i widać, jakby miała ugryzienia po kłach, a i tak się jej krew płynie jakby z szyi aż na klatkę piersiową, troszeczkę na piersi, na stanik. Ona wygląda na nieprzytomną? I nie wiesz, bo nie Zdjęciu? widzisz twarzy. Nie widzisz Aha. twarzy. Widzisz To tylko skurwysyn. ciało troszeczkę wypięte. Widzisz też, że wstawiał różne filmy z wampirami, jakby to powiedzieć, wiesz. Tylko kochankowie przeżyją. Jest taki film z Tildą Swinton oraz Tomem Hiddlestone'em. Nosferatu. Jakieś tam takie klasyki dosyć. I coś, co przykuwa twoją uwagę, to jest post sprzed wielu dni i jest to zdjęcie, jak był na wampiriadzie. Umalowany takim białym podkładem z taką brodą. On ma brodę ogólnie rzecz biorąc, takie okrągłe okulary. Dosyć krótkie włosy u góry. Ja tak Nakręcone. chciałem przejść na to zdjęcie z tą dziewczyną. Właśnie tak, mówię, że pseudogor. Mhm. Wendy, kurwa, zobacz na to. ładne, artystyczne. Uważasz, to jest artystyczne? Jest po prostu obrzydliwe. Fejkowe. Tak myślisz? Większość rzeczy, która jest w internecie, jest fejkowa. Ale jeśli mamy się tym zająć, Słuchaj, Aureliusz powiedział, że sam nie wie, czy jest wampirem, czy nie. Możemy założyć, że jest, ale możemy również założyć, że nie jest. Oto jest pytanie. słuchaj, jeśli Czekaj, ten gość... Daj mi sprawdzić jego Facebooka. I Jeśli- szukam... Szukam głównie zdjęć, jak wygląda. Tak jak opisałem, nie? Że ma Mhm. dosyć długą brodę brązową, brązowe włosy, ma czerwone oczy, właściwie tak jakby tęczówki czerwone, wygląda dosyć jak soczewki, pokazuje swoje kły, wyglądają naprawdę bardzo realistycznie.
Przecież każdy może sobie zrobić takiego dentysty. W każdym razie... E, I bym poprosił cię o jedną rzecz. mhm. Właściwie was oboje. Poproszę was o rzut na spryt oraz na technologię. Dobrze. Mm, Chciałabym Sukces, no. użyć mojej siły woli do przerzucenia tego. Też jeden sukces. Okej, Ale- na razie u Andy 1 sukces, u ciebie 2 sukcesy, bo masz 10. A mam jedynkę. Tak, ale ona neguje jedną z tych. Przepraszam. Mm, Czyli masz w tym momencie, bo te 3 końcowe kości, rozumiem, zostały przerzucone. Zgadza się. Okej, to masz 4 sukcesy. Zauważasz coś, co cię zdziwiło, bo zauważasz znak. Zauważasz znak, który już widziałaś. W teatrze, jak byliście na egzekucji. Widzisz, że to jest znak Camarilla. Co jest przedziwne, jakby to powiedzieć, jest nałożone taka lekka poświata na jedno zdjęcie. Wygląda na dosyć ukryte jakby w zdjęciu, ale jest tam. Nikito, zerknij na to. I pokazuję mu ten znak. No ale co to jest? Znak Camarilli? Jak włączyłeś telefon, to też go widziałeś? Rzeczywiście, stąd go kojarzę. Rzeczywiście znajomy. Wiele osób by było w stanie pomylić znak Camarilla po prostu z Ankiem, czyli jednak egipskim symbolem, ale wy wiecie, że to jest inny symbol, bo on ma bardziej krzyż i potem pętelkę, ale oryginalny Ankh urywa jakby to powiedzieć tą górną część krzyża i zastępuje samą pętlą, więc jest ta różnica. Tak. Nie wiem, Wendy, wygląda to coraz gorzej. Chyba jednak jest prawdziwym wampirem. Co nie zmienia faktu, że czy jest, czy nie jest. Musimy go znaleźć. Poza Zobacz. tym, no, Kilka, 10 minut temu właściwie był tutaj Chmielna, na Chmielnej, w tej tutaj kafejce, na mapach pokazuje. Chmielna 30. no to tam się wybierzemy. I w tym momencie chciałabym iść i zapukać do Gabriela. Znaczy, zanim zapukam do Gabriela, przystawię ucho do drzwi. Okej. Gabrielu, przechodząc do ciebie, dzwonisz czy piszesz do Livi? Nie no, dzwonię. Okej. Nie ma późnej godziny, jakbyście byli ciekawi, jest coś koło godziny 19:20. Okej, dźwięk, słuchawca, połączenia. Halo? Cześć, Gabriel z tej strony. O, Gabryś, odezwałeś się. Tak, tak jak obiecałem. A, super. Dzwonię, bo chciałem się umówić na spotkanie, tak mówiliśmy. Okej, to kiedy masz czas? Sądzę, że jestem bardziej dostępny niż ty, więc może kiedy ty masz czas? Mogłabym jutro. A kiedy wracasz do Anglii? Na razie nie wiadomo, jak kontrakt wyjdzie, ale na pewno z 2 tygodnie,
coś koło tego, może wcześniej, zobaczymy jak skończymy projekt. Dobra. A pasuje ci środa? Tak, pewnie. Okej. Godzina? O której? Wieczorem jakoś. Tak, wszystko później niż 20, dajmy na to. Później niż 20. No dobrze, ale gdzie chciałbyś się spotkać? Em, I myślę teraz o moim ulubionym barze, który miałem, do którego jeździłem, czyli tam, gdzie była wampiriada. Tak to be fair. Mhm. E, Czyli voodoo. tak, do voodoo. Jest taki bar voodoo O, to na zachodzie egzotycznie. Warszawy. Tak, tak, trochę Ale daleko, oprowadzisz mnie trochę po mieście, prawda? nie ma sprawy, jasne. Super. Dobrze, to 20 pod tym klubem, tak? Okej. Powinien dać radę, ewentualnie mogę się ciut spóźnić. No tak, oczywiście. Do zobaczenia. Cześć. No ciao, papa, całusy. Uśmiecham się pod nosem. Chowam telefon do kieszeni i chciałbym wyjść z tego pokoju. Ja się w tym czasie przyklejam do ściany trochę i czekam aż wyjdzie. Otwieram drzwi i po prostu wychodzę do Nikity. Randka? Tak za twoimi plecami słyszysz. Nie twój interes. Ale może. Ale to fantastycznie, jeżeli masz randkę. Swoją drogą, pamiętacie jak wam mówiłam przed zaśnięciem, że obudzę się ciut wcześniej? Tak. Mówiłaś. To już Tak. druga noc z rzędu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, znowu się obudziłam wcześniej, zgadłeś i spojrzałam na słońce zachodzące. I zobacz, dalej mam oczy. Nic mi nie jest. Myślisz, że odwracasz ten... Pomyliłaś. Czy może odwracasz w sobie tą zmianę, którą... Nie wiem, ale jeżeli tak jest, to byłoby fantastycznie. Naprawdę. Może Gabriel, mamy pomyl- trop wampirka. nie pomyliłaś lampy ze słońcem przypadkiem? No nie, wyjrzałam przez okno. Zwariowałeś? Co robi lampa za oknem? Dosyć sporo, to trzeba przyznać Gabrielowi rację. To i Z drugiej Dosyć sporo. strony. Z drugiej strony. byś miał liczną lampę. Z drugiej strony. Gdyby w kosmosie była lampa i tak naprawdę gdyby to ona była słońcem, to byłoby niesamowite. Dobra, przejdźmy do wampirka, co z nim? Mamy jego trop i spójrz na to. I pokazuję ci tak telefon, trzymając go między kciukiem i palcem wskazującym i pokazuję ci znak Camarilli. Na jednym ze zdjęć. Więc albo gościu serio jest spokrewnionym, albo z jakichś źródeł wie ona zbyt dużo jak na zwykłą osobę. To prawda. Mamy jego trop, w każdym razie wiemy, gdzie jest. Kiedy masz tą randkę? Jutro, tak? Co mamy dzisiaj? Poniedziałek. No to za 2 dni. W środę. Idealnie. Idealnie. To ja wtedy też się może z kimś spotkam. Kompletnie zapomniałam! Beksiński? Nie! Byłam umówiona na randkę. I kiedy? W dzień mojej przemiany. Nie A, odzywałam się od tamtej pory do niego. Boże. Myślicie, że jeszcze mam szansę? on może myśleć, że ty nie żyjesz. Nie żyję? Teoretycznie Myślę- tak. Ale stoję tu.
Będę wiesz, o co mi chodzi. Dobra, ile minut temu ten cały wampirek był widziany tam? Ile minut, godzin? No już Tylko- teraz to z pół godziny temu. Nie no, zwariowałeś 15 minut, jak już. Dobra. Chmielna 30, tam jest kawiarnia. Odpalajcie mapy, jakkolwiek one się To tam jest tutaj. nazywają. To jest tutaj niedaleko, przejdźmy się. Chcę z wami porozmawiać. O, Lubię rozmawiać. Jaki masz temat zatem? Jak już wyjdziemy? Proszę, wyjdźmy na początku. ubieram się, zakładam moje okulary. Ja również się ubieram. Ja wychodzę w tych pognieciach. Ja też w podniesionych ubraniach. Trochę trzepię tylko moją kamizelkę, żeby była taka... ciut- Biorę inną nie- marynarkę. O, biorę inną Ja, marynarkę. ja jedyne co robię przed wyjściem, to wytrzepuję z moich butów jakiś piach albo jakieś kamienie, jeżeli tam były i je dopiero zakładam. A, Ja i też patrzę. biorę sztylet i walizkę. Też patrzę, czy w butach nie mam odłamków tego grobu. Tylko nagrobka. Na co Wendy wytrzepuje buty? Na podłogę. Jesteście brudasami. No dobrze. Nikito, Wendy. jakiego koloru bierzesz marynarkę? Jest jedna srebrna. Na przykład. Nie. Jest Jakaś, biała. jest jakaś brązowa? Nie ma niestety. Jest Mm. granatowa, taka ładny błękit głęboki. O, biorę ją, biorę. Dobra, to masz granatową. A ty, Wendy, w co jesteś w sumie teraz ubrana? W tą Ja białą sprzątam po koszulę, Wendy. spódnicę? Chciałem To- sprzątnąć po Wendy. Okej. No to tak E. rączkami tylko. Nie ma zmiotki takiej? Szuflad? Nie. No to nie sprzątam. Ja jestem ubrana w te same ubrania, w które jestem ubrana od 3-4 dni. Wczoraj je prałam, więc są świeższe i czystsze. Czyli jestem ubrana w czarną bluzkę, czerwoną koszulę, czarne rurki, troszeczkę podarte na kolanie, ale nie fabrycznie, tylko z winy Wendy. Oraz myślę, że ma jakieś glany do tego wszystkiego. Albo jakieś wysokie. Nie pamiętam nazwy tych butów, więc załóżmy, że glany. Okej. Macie 3 magnetyczne karty do drzwi tego pokoju. Pamiętajcie, że macie je przy sobie. Więc wychodzicie, tak? Tak. Owszem. No dobrze. Zjeżdżacie windą. Wiadomo, z 22 piętra. Recepcja. Skinięcie głowy osób pracujących. Może zauważyłem tą panią, którą widziałem ostatnim raz? W windzie? Nie. Nie. Mhm. Dobra, Nikita, o czym chciałeś z nami porozmawiać w takim razie? Wyszliśmy już z hotelu? W sensie... Znamy się właściwie od tygodnia. Tak, i dlatego chciałabym ci coś powiedzieć. Może najpierw ja. Dobra. Mimo, że znam was dopiero od tygodnia, uważam, że jesteśmy całkiem blisko. Wręcz bym powiedział, że jesteśmy zalążkiem przyjaciół. Pokrewnieni. Tak. Macie wspaniałe osobowości. Jesteście utalentowani i Wiesz, jakbyś z nami zrywał. chciałbym... Ale nie z naszej winy, tylko ze swojej. Jest naprawdę bardzo źle, że chcę z wami zrywać, bo chcę wręcz przeciwnie. Chciałbym wręcz Oświadczasz się? zawiązać z wami, poprosić was o pomoc. Czym?
prowadzę pewien projekt. No już abstrahując od tego, jak się zaczął, ale jest dopiero w początkowej fazie i chcemy zmienić świat na lepszy. Wiem, to brzmi jak zupełny frazes, ale tak jest. I chciałbym, żebyście na razie nie musicie o niczym decydować, tylko chciałbym, żebyście poszli ze mną do mojego mieszkania, mojego domu i sami ocenili, czy chcielibyście do czegoś takiego dołączyć. Na koniec świata i jeszcze dalej, Nikita. Nie wydaje ci się, że narażasz tym bardzo dużo osób? I nas teoretycznie też. Ale Aureliusz jest publiczny w pewnym sensie. W sensie ma klub, robi interesy i to z ludźmi. W swoim klubie też ma ludzi. Ale to Aureliusz. A my przy Aureliuszu to tak trochę średnio wypadamy. Wiesz, nie zamierzam nikogo narazić i na pewno podejmę każdy środek, który jest wymagany, żeby tym ludziom nic się nie stało. Nie chcę was w nic wplątać, ale też wiem, że beze mnie tamci ludzie też coś stracą. I chciałbym kontynuować to, co zacząłem. Znaczy, rób co chcesz, tylko nie wiem. Nadal uważam, że to bardzo ryzykowne. Rozumiem spotkanie się z jedną osobą, spotkanie się z rodziną. Okej, to i tak jest ryzykowne. Ale wchodzenie na szczeble tak jak wchodzi Aureliusz, a jedyne co mamy wspólnego z Aureliuszem to to, że nasze sławy są podobne, tylko że jego jest pozytywna, a nasza negatywna. Ci wszyscy nas kojarzą raczej z tej złej strony. Więc no, zastanów się, Nikita. Taka jest moja rada. Moim zdaniem powinieneś spróbować. I tak samo ty, Gabrielu, powinieneś być jak Peter Parker. Powinieneś być dziennikarzem. Peter Parker nie musiał wychodzić tylko w nocy. Ale robił zdjęcia Spider-Manowi, głównie w nocy. To co mam robić sobie zdjęcia? Bierzesz zbyt dosłownie moje słowa. Czy może mam, nie wiem, Myślę, że Wendy chce ci przekazać, że to, że jesteś kimś, nie oznacza, że nie możesz być kimś innym. Wiem, że to wiem, ale jak chciałbym zobaczyć na mój telefon, bo ja tam wysyłam wiadomość do Aureliusza w sprawie pieniędzy i aparatu, czy on na to odpisał? Tak, odpisał. Załatwcie sprawę i wpadnijcie. Tak mówiłem, nic za darmo. No dobrze. Chodźmy do tej Chmielnej, nie zatrzymujmy się, załatwimy cały czas sprawę. idziemy. Dlatego się nie zatrzymujmy. Załatwimy tą sprawę, zobaczymy co będzie później. Peter Parker, naprawdę Wendy. Peter Parker. Możesz być Peter Parker. Odwracam się od niej i po prostu idę przed siebie.
No cóż, Warszawa wieczorem. Wiadomo, mamy poniedziałek, więc nie ma jakiegoś wielkiego ruchu, no ale wiadomo, dziwaków, ludzi podróżujących jest tutaj sporo, jak zawsze. Przechodzicie podziemiami na drugą stronę. Jesteście tutaj niedaleko, przypomina wam się niedawny wasz, można powiedzieć, sojusznik po części w postaci Fabio. Przypomina wam się metro, przez które niedaleko będziecie musieli przejść. Na drugą stronę, wiecie, przypomina wam się Aiko, która jednak tam gdzieś tam żyje w ukryciu. No ale nic, przechodzicie na drugą stronę. Widzicie budujący się, czy już praktycznie zbudowany bank PKO. Najpopularniejsze miejsce tutaj na tym na rondzie Romana Dmowskiego. No i co, widzicie całą, wiadomo, drogę z domami towarowymi. Widzicie to, ten neon, jeden Wars, a dalej Sawa. Naprzeciwko was jest H&M. W bok jest Starbucks, KFC, Pizza Hut. Dalej są jakieś CNA i inne sklepy z odzieżą. Wiadomo, tutaj jest spory ruch, reserved i tak dalej. Nikt nie zwraca na was szczególnie uwagi, bo przecież czemu by mieli? Gabrielu, jeżeli chodzi na przykład o twoje owłosienie, to jesteś już jak człowiek. Nie widać po tobie czegoś nadzwyczajnego. Ty też przestrzegałeś brodę, prawda? Tak, tak, włosy zostały takie długie jak były, ale broda jest ogarnięta. Mhm. Dobrze. Zatem przechodzicie pasażem, wchodzicie na Chmielną. Ulicę, która od dawien dawna jest uznawana przez młodzież jako najbardziej kolokwialnie nazywając bananowa, gdzie wiele osób przebywało na tej ulicy, żeby pokazać, jakimi to oni nie są osobami. To jest parę barków, jest jakiś czeski z piwami. Więc ciekawie, obok jest niedaleko kino. Kino, moi drodzy, Atlantic. Idziecie troszeczkę dalej. No i jest wasz cel. Jest ta kawiarnia między słowami. Uśmiecham się i wchodząc do niej aktywuję zachwyt. Okej. Ludzie podróżujący tutaj, turyści, ale też osoby mieszkające tutaj zwracają na ciebie bardziej uwagę. Uśmiecham się, jakby idę jak z Mm, naturalnym uśmiechem i wchodzę właśnie do kawiarni. Kawiarnia. Też tutaj jest jedzenie, piwo. Są wystawiane butelki. Na przykład butelka z firmy browarniczej Perum z napisem Sabat Czarownic. Z takim złowrogim kotem na swojej etykiecie.
Głównie ludzie tutaj siedzą, moi drodzy, w środku, jakby na zewnątrz jest lokal dwupiętrowy, znaczy jest parter oczywiście, pierwsze piętro, można wejść sobie i jest dosyć elegancko, nowocześnie. Dekoracje są nieszczególne, to znaczy nie wyróżniłoby tej kawiarni za bardzo nic, ale widać ewidentnie, że sporo gości jest w ogrodach, jakby to powiedzieć, w tyłu, gdzie można na świeżym powietrzu, pseudo-świeżym, bo nadal pamiętajmy, że jesteśmy w najbardziej zatłoczonych alejach Warszawy. Tutaj są parasolki, pod którymi znajdują się różne fotele, małe stoliki. No jest sporo ludzi. Chciałbym podejść do kontuaru, baru, wyciągnąć telefon, włączyć te zdjęcie wampirka, kiedy jest może taki mało umalowany. Mhm. Y, Młoda dziewczyna z 19 lat na oko, bardzo atrakcyjna. Blondynka, dosyć niska. Jest przy kontuarze. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam tutaj właśnie tej osoby. Dowiedziałem się, że mogła tutaj być, jak pokazuje telefon. Nie wiem, czy jestem upoważniona mówić tego. A to znajomy? Pan na kogoś czeka? Właściwie to tak. To jest mój znajomy. Musimy poważnie porozmawiać o pewnej rzeczy, ale nie wiem, czy już przyszedł. Nie, nie chcę zajmować kolejnego stolika, jeśli. No tylko czy pani go widziała? Tak. Był, ale wyszedł. Wyszedł niedawno. Z 5 minut temu. Nie, rozminęliśmy się. No niestety. Bardzo pani przepraszam za czas. Nic się nie stało. Czy podać coś, czy... Wie pani, wrócę już prawdopodobnie z nim. Musimy naprawdę coś ważnego No porozmawiać. dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę. A dla pani? Do Wendy się kieruje. A pani jest ze mną. My na niego czekaliśmy. A, przepraszam. Dobrze. Pardon? Parlez-vous français? Odwracam się i wychodzę. No i co? Nie wyszło. Sprawdzam, czy była jakaś aktualizacja statusu na tym koncie. Zapytałeś się Dziękuję. może tej pani, chociaż w którą stronę poszedł? To byłoby dziwne. Tak dokładnie. A poza tym, skąd miałaby wiedzieć? W którą stronę i poszedł? Już prędzej na tym koncie coś znajdziemy. Po prostu To ja nie podchodzę do tej gościówki, z którą oni Nie, gadali przed nie rób chwilą. Tak? Co być dla pana? Dzień dobry, przepraszam, bo ze znajomymi, tak jak właśnie kolega tutaj mówił, szukam naszego znajomego i w którą stronę dokładnie poszedł? Wydaje mi się, może że pani? poszedł w lewo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli wskazuje po prostu jakby dalszą drogę, nie z tą, z której przyszliście, tylko w domu. A ja coś znalazłem? Jakąś aktualizację statusu na tego koncie? Instagramie? Nie, jeszcze nic nie było. To ja wracam do nich i poszedł w tą stronę. super. No idziemy. A kluczowe chyba pytanie. Co my chcemy mu powiedzieć? W sumie jak go znajdziemy? Najpierw chcemy zabrać go w jakieś ustronne miejsce. I Wszystkim- ewentualnie, gdyby nie chciał się słuchać tego, co mu powiemy, to możemy go sprawdzić na kwaśne jabłko. Będzie spokojnie. Romantycznie. Chodźmy. I idziemy tam dalej tą drogą. Przynajmniej Mhm. ja idę. Za czym się rozglądacie? No za nim przede wszystkim.
za gościem z brodą. Mhm. Ewentualnie, jeśli są przy tej drodze jakieś takie ścieżki boczne, boże ścieżki, po prostu uliczki boczne, to Nie jest chciałbym... długa prosta. Dobra, bo jeśli by były jakieś boczne alejki albo coś tego typu, to chciałbym właśnie tam się głównie skupić, czy on gdzieś tam sobie nie stoi albo coś, bo jak on ma takie jakieś dziwne fetysze albo inne rzeczy, to... Nie. Nie ma tutaj bocznych bardzo. No po prostu za Jest, wampirkiem. jest sporo restauracji i sporo kawiarni, więc jest w czym wybierać. To ja bym Bo chciał tak- przez witryny patrzeć i szukać go. Okej. Jeśli to jest No. możliwe oczywiście. W miarę możliwości tak, no wiadomo, że możesz tam jednak trzymać się blisko witryn i tam się rozglądać. Zatem poprosiłbym Ciebie, Gabrielu, o rzut na spostrzegawczość plus, wiadomo, inteligencję w tym przypadku. Trzy sukcesy to są. 3 sukcesy. Nie najgorzej, nie najlepiej. A, Mógłbym przerzucić. oczywiście, że możesz przerzucić. Dobrze, to Ile chciałbym masz teraz przerzucić. głodu obecnie? 2. 2. No to w twojej sytuacji będziesz mógł przerzucić 2 kości jedynie. Tak, dobra. Okej, no to kostki. Okej. Okej. I to są dodatkowe 3 sukcesy. Dodatkowe 3 sukcesy, czy mamy 6 sukcesów. No to jak wypisz, wymaluj, możesz go wyśledzić po wręcz jego ezoterycznej obecności w tym przypadku przy takiej ilości sukcesów. Słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, rozglądasz się na lewo, na prawo. Tutaj jakieś wegańskie burgery, tutaj jakieś Reforma Urban, jakieś różne przedziwne rzeczy. Natomiast, co przykuwa Twoją uwagę, to jest... Jesteś praktycznie pewien, że to jest on. Słuchaj, jest w restauracji. Restauracja ma bardzo wyrafinowane imię, ponieważ nazywa się... Uwaga, uwaga, here it comes. Vincent Bolangrie Patisserie. Ogólnie coś z włoskiego. Jakieś bułki, jakieś croissanty. Czy może raczej z francuskiego. Ogólnie rzecz biorąc gastro bardziej. Troszeczkę industrialne. Niemniej jednak bardzo eleganckie. Jest na tym neon z napisem Vincent. Widzisz O. go tam troszeczkę dalej, robiącego zdjęcia swojej bezy kremowej z truskawkami. A ty, Nikito, mając ten telefon w ręku, widzisz, że właśnie zrobił zdjęcie bezy z truskawkami. O, jeśli idę przodem, to chciałbym ich tak po prostu zatrzymać za sobą, a jeśli idę tyłem, to chciałbym ich tak lekko pociągnąć do siebie, jakby zauważyłem przez tą witrynę. Patrzcie, właśnie opublikował nowe zdjęcie. Tak. A ja go widzę i wskazuję palcem przez witrynę. No shot. Dobrze mieć cię koło siebie. Dobra, dzięki. Tylko teraz jest problem. Jest w restauracji. To mu powiemy. Nie pójdziemy tam i proszę pana, chcę pana zgarnąć. Dokładnie Możemy tak udać zrobię. jego fanów. Nie. Czy Aresztuję możemy go. oczywiście. Nie. Nie, Wendy, nie aresztujesz go. Dajcie mi się teraz Możemy wykazać. być jego fanami, którzy przebierają się za wampiry. Czy to nie będzie złamanie maskarady? A po co mówić, że jesteśmy fanami, które przebierają się za wampiry, skoro tego nie widać, Wendy? Już mam No nie wiem, jak dla mnie to ty wyglądasz jak wampir. cały czas
czuję, że się rozwijam. Chciałem spróbować czegoś nowego. Dobra, Czegoś. Dobra. idźcie, A ty? poczekajcie, idźcie do środka. I powiedzcie, że jesteście fanami, chcecie zdjęcie, ale tu jest słabe oświetlenie, coś tego typu. Ja natomiast stanę gdzieś z boku, w razie gdyby chciał spierdzielić, to go złapię. Nikita, jedno pytanie. Czy on miał jakieś zdjęcia na tym całym Instagramie w dzień? W świetle dnia? Musiałem teraz sprawdzić, a on musi nam w każdej chwili uciec. Dobra, mniejsza. Dobra. Idź tam. Chodźcie. Ty, Wendy, też. Dobrze, pójdę. Idę. I wchodzę do restauracji. Idę za Nikitą. A ja chciałbym stanąć tak z boku gdzieś, żeby nie było tak bardzo blisko, ale żeby móc patrzeć na jakby front. Chciałbym prosto do niego pójść. Okej. Nadal masz zachwyt. Nie, zachwyt mi się już skończył. Okej. Ym, Ale używasz go ponownie, czy... nie zamierzam. Nie. Chciałbym podejść do niego. Jakby tam są krzesła, czy to są jakieś fotele? Słuchaj, tam są krzesła takie wiklinowe, fajne. Ja bym chciał tak krzesło, które jest koło niego, tak odsunąć, przysiąść się i natychmiast jak na mnie spojrzy, Wow! natychmiast jak na mnie spojrzy, chciałbym go zauroczyć. Powiadasz. Tak, a muszę. Bestia wije się we mnie, kiedy skupiam swoją moc kuszenia na jednej osobie. Muszę sprawdzić, czy zdołam ją opanować. Ach, nie. Nie udało się. Dawaj go chapniemy od razu. I po sprawie, szybkie zadanie, szybka sprawa. Ale nie. Nie teraz. Ja rzucam. Rzucam tutaj na. Charyzma prezencja. On nie jest świadomy, jakby to powiedzieć. Czy ja muszę nadal wykonywać rzut? Tak, nadal musisz. Okej. Yy, I opanowaniu i sprytowi, prawda? Czy sukcesu u mnie? U ciebie więcej, u ciebie 5. u mnie więcej, czyli jakby moja nadwyżka zmienia się na czas trwania. Okej, czyli to się przełamia, przemienia w godzinę, prawda? Tak. Czyli 3 godziny. Okej. Cześć! Cześć! Jak Często tu wpadasz? Nie, nie tak często. Miło mi cię zobaczyć. Fajnie, że udało nam się zobaczyć. No. Słuchaj, weź szybko skończ z tą bezą i chodźmy za chwilę, musimy pogadać. Jak chcesz, mogę ci oddać trochę. Wiesz, liczy się czas. Zapłać za tą bezę i wychodzimy. Okej. Bierze, woła kelnerkę, przychodzi, płaci kartą, staje i posłusznie wychodzi za tobą. Chodź. No i widzicie go, broda, średniego wzrostu, ma taką, nie jest zbyt przystojny, bym powiedział, jest ubrany w czarną koszulę, taką dosyć błyszczącą, z białym kołnierzykiem i z jakimś takim medalionem pseudo-ezoterycznym
Ma szare dżinsy na sobie i sztyblety, więc dosyć na elegancko. Co go wyróżnia troszeczkę, ma pomalowane na czerwono kąciki jakby ust. To na to jak Szminką. krew. Nie, Nie. absolutnie. To jest szminka. Nie wygląda. Na ile lat wygląda? 28? Ja jak widzę, że oni wychodzą z nim, to takie o, świetnie, szybko wam poszło. Zakochał. A w tobie? Nikicie! Jezu, to jeszcze gorzej. Czy jest to jakaś taka odnoga, w którą można by wejść, albo jakaś uliczka? No, Wiesz co? albo nie. Nie potrzebuję. Okej. Chodźmy, przejdźmy się. Przejdźmy się na spacer. Dobrze, gdzie idziemy? A tutaj się po prostu przejść. Wendy, czy my ich mamy zostawić sami? Nie, Samych, w chodźcie sensie. ze mną. Chodźcie ze mną. Dobra. Nie wolno przeszkadzać w randce, więc może po prostu trzymajmy się bardziej z tyłu, jako przyzwoitki. Wendy, chodź. Tak, to jest bardzo Potrzebuję- dobry pomysł. Potrzebuję twojej obecności, Gabriel, ty też. Jestem, kwiatuszku, bawcie się. Tak Widocznie patrzę na Gabriela i wzruszam ramionami, dosyć zdezorientowana. Zaczynam nucić miłość. Miłość rośnie wokół nas. Przyłączam się do niego. ja w tym czasie chciałem zacząć po prostu iść wzdłuż tej ulicy, Mhm. żeby szedł koło mnie. Jak robię Pamiętaj, taki że tu dosyć mocny jest ruch tutaj w okolicy. znak. Nie, w sensie chodzi o to, żeby chodnikiem po prostu iść. Jasne, jasne. Znaczy, są jakieś tam, wiesz, jakbyś na przykład spróbował, to tutaj są jakieś tam bramy garażowe i takie te sprawy. Więc coś tam się da, może nawet do jakiejś kamienicy wejść, czy... Nie, tak na razie jakąś myślę, klatkę że schodową. Okej. myślę, że na razie nie. Dobra. Wiesz, To co, widziałeś moje pokazy? pokazy? Nie, opowiadaj, dawaj. A wyglądasz na taką osobę, którą bym naprawdę chciał mieć na swoim pokazie. O jakich Widziałeś pokazach mojego mówisz? Instagrama? No widziałem właśnie, no opowiedz o nim A więcej. masz swojego? Nie, wiesz, ja nie mam niestety, ale obserwuję innych osób na Instagramie. Wiesz, powiedz, co cię skłoniło do założenia tego Instagrama? A, no bo coś nowego, fajnego. Tylko tak ciszej, tak wiesz, szeptem, nie między nami tu zostało. Okej. A, no takie, wiesz, New Age, te sprawy, powrót do tego, wszędzie seksualność, ale to można robić takie rzeczy. Co, jakby to bez żadnych zmian w życiu, coś takiego założyłeś tego Instagrama, czy jednak coś się zmieniło, postanowiłeś, że warto to pokazać na Instagramie? No wiesz, to się takie zamieni w takie urban legend. Ważna sprawa. Poważny interes. A słuchaj. Wierzysz w magię? No przecież to co robię to magia. O, widzę, że się dobrze dogadamy. Interesuje mnie zwłaszcza to jedno zdjęcie. Wyjmuję szybko i pokazuję to z kobietą. Co się stało z tą kobietą? A, no fanka chciała uczestniczyć w mojej sesji i no wiesz, jak brwiami do góry Ale- pokazuje. Ale ona chciała, tak? Nie to. Tak. Wiele osób chce, wiesz ile osób chce do mnie do domu wpaść? O, kurczę. Tak, Wendy, co tam? W międzyczasie chciałabym sprawdzić, czy on po prostu oddycha, nie wiem, poci się, cokolwiek. Wendy, jestem obrzydzony tym wszystkim, co się dzieje przed nami.
Jesteś za daleko, żeby to stwierdzić. Wracając. Słuchaj, a po której stronie Warszawy mieszkasz? No po lewej. Lewej? No. Jeszcze takie jedno pytanie. Czy... Wendy, tak mówię bardziej głośniej. Chodź na chwilę, Wendy. No, podchodzę. Musisz pomóc. Cześć. Moja koleżanka jest dla mnie, Cześć. więc jeśli będziesz dla niej miły, ja też jestem dla ciebie miły. Okej. Słuchaj, czyli tak. Pomysł na Instagrama był twoim pomysłem. To z fanką, to ona była za jej zgodą. Teraz chciałabym sprawdzić, czy on oddycha. Dobrze, no to w takim razie, jeżeli chcesz sprawdzić takie rzeczy, to poproszę cię o spryt i spostrzegawczość. Dobrze. 6 sukcesów. Oddycha jak najbardziej. Nie ma w sobie nic ze spokrewnionego. Absolutnie nie. Słuchaj, a skąd tyle wiesz o wampirach? To są moje tajemnice. Ja też bym chciał wiedzieć, skąd wiesz tyle o wampirach. Ale to tak jak magik zdradza swoje sztuczki publiczności. Powiedz, no, mnie, wiem. mnie możesz powiedzieć, nie? Tobie mogę ufać, wiem, czuję to. Wiesz co, z filmów, no... Dużo tego u siebie mam w domu, nazbierałem książek i też czytałem i kiedyś dostałem jakąś taką płytę, na których były jakieś nagrania i kurwa, i tam takie rzeczy się działy i powiem ci, takie rzeczy tylko w Dark Webie pewnie by były. Ja bym zobaczył z tobą tą płytę, ale tylko z tobą, nie? A, no jasne. To co, idziemy do mnie do domu? No jasne. Dobra. Super. Właśnie, widziałem, że byłeś na Wampiriadzie. No, Super impra. 2 tygodnie temu chyba. No, Czy ile coś to było? zwróciło twoją uwagę? A co? Nie, ale ogólnie parę osób fajnie wyglądali, ale trochę dużo było takich kółców, takich metali. Oni wiesz, oni nie pasują, oni nie są tacy ładni jak ty. No. Jeśli ja słyszę, że zaczynają o wampiriadzie gadać, to chciałbym podejść bliżej. Mhm. A ci twoi towarzysze to są spoko? Nie no, moi towarzysze, to bomba totalna, żaden z nich Jesteśmy bardzo spoko. Okej, trochę nie wyglądasz na spoko, ale skoro kolega... Jak ty masz na imię? Jak ty masz na imię? Do Nikidy się zwraca. Ja? Wiesz, wszyscy przyjaciele na mnie mówią po prostu N. Jak mrugam do niego. N. Okej. Na imię mu Czesław. Czesław? I N? Okej. Czesław N, bo nazwisko mi się zaczyna na N. Okej. Rozumiesz, czaisz. Okej. To Czesław. No to ten... Ale co chcecie w sumie? A co Ja bym robimy chciał zobaczyć- teraz? No ja bym chciał zobaczyć ten film. To był, o Kurde. którym mówiłeś. Kurde, czuję się jakbym się nawalił, a piłem tylko kawę i jadłem bez. Nie no, wiesz, z przyjaciółmi tak dobrze się spędza czas, to chodźmy jak najszybciej. Tak No, mówię, ale do mnie do domu to kawałek jest.
to tak... To Czym tak- zwykle jeździsz? A czym jeżdżę? Hondą. O, masz swój samochód? Tak, tak. No dawaj, no to sobie jedziemy. No dobra. No to musimy się kawałek cofnąć, bo zostawiłem na parkingu, nie? No jasne, moja sprawa, rzeczywiście. Chodźmy. No to idziemy do tej Hondy. Mhm. No to się cofnęliście troszeczkę, odbiliście lekko. Ale nie ma problemu. Zaparkowana jest tam pod właściwie jakimś sushi. Z kawałek przeszliście. Wiesz, czerwona Honda z taką naklejką, jakby takimi zębami troszeczkę białymi na przedniej masce. Jak on wsiada do tego samochodu, tak szybko do nich szepcze, żeby dotykajcie wszystkiego przez materiał, nie zostawiamy odcisków. Próbuję zamknąć drzwi przez po prostu mój ten jeansowy bezrękawnik, jakoś tak ręka, bo przez koszulę po prostu i Miałbyś- zamknąć. Ja też Ja tak- przez koszulę. No ja tak trochę cofam marynarkę jakby i przez marynarkę. Okej. Dobra, Rozumiem, czyli że sobie- Nikita siedzi z przodu. Tak, ja Tak, z tak. moim... Towarzysza. No dobra. Odpala auto. No, a co... Kurde, ale tak dziwnie, co ja robię? No jak to spędzamy czas? Jak przyjaciel z tak. przyjacielem, no. No tak, masz rację. Co do mnie do domu, tak? Jak kochankowie. Wendy, ja nie wiem, czy... To szepczę do Wendy. Wendy, ja nie wiem, czy prowadzenie samochodu przez tego mężczyznę jest najlepszym pomysłem, jaki mieliśmy. Żaden z nas nie umie Ej. prowadzić Ej, wypraszam sobie. samochodu. Wypraszam sobie. To prowadź. Teraz już jedziemy. Już nie wiem, gdzie mieszka. No dobra. Jedzie taki podekscytowany. Nie wiadomo o co chodzi. Czy sprawdzacie w telefonie, na jakiej ulicy jesteście, jak dojeżdża? Ja sprawdzam. Okej. Słuchaj, jest to ulica. Bo to dosłownie było 5 minut samochodem. Nic dalekiego. To jest ulica Graniczna 4. Są takie bloki tutaj w okolicy. Takie zwyczajne dosyć, bym powiedział. Nowoczesne. Duże naprawdę są szyby, znaczy okna w mieszkaniach. Dużo widać. Konstrukcja trochę nowoczesna, ale wiadomo, kwadratowa jak najbardziej. No wiecie, on naciska jakby przycisk jakiś w pilocie, drzwi od garażu do tego bloku się podnoszą, wjeżdżacie na parking. Wykręca w którymś miejscu i wyłącza silnik. No świetnie. Minęło- Świetnie. Minęła godzina od czasu zauroczenia. Chociaż się nie wiem jaki to ma limit. Albo w sumie wiem. Jeśli wysiądziemy z samochodu, to chciałbym sprawdzić, czy nie ma kamer jakby na zewnątrz domu. Wiesz, że są kamery na samym parkingu. To zakładam okulary. Okej. Wendy, słuchaj.
niby, jeżeli będziecie się poruszać odpowiednio, jesteście w stanie dosyć ich uniknąć, jeżeli chcecie próbować. To ja Tak? zdecydowanie chcę spróbować. Okej, będzie to wyglądać zajebiście dziwnie, jeżeli będziecie to robić. Będziecie się Tak. ślizgiwać koło pilarów jak pseudo ninja. Dobra, ja też chcę, spoko. Okej, czyli Dobra. próbujecie. No to ja też, jak wszyscy, to wszyscy. Dobrze, zatem poproszę o rzuty na... Hmm. Survival i zręczność. No bo rozumiem, że ukrycie się w to nie wlicza. Mój błąd. Ukrycie się wlicza. To będzie lepszy pomysł. Chociaż oba pasują, wydaje mi się, że może być zręczność po prostu ukrycie, jeżeli coś macie. Jeden sukces? No, No ale Również jeden. nie, absolutnie Też wam się jeden. nie udaje poruszać aż tak zwinnie. Więc jesteście wszyscy na pewno nagrani na monitoringu w tym momencie. Jeszcze głupio Ale- wyszło. Ale kto wie, może nikt się nie skapnie z tym. no, Przecież kto Kto wie. poza wami i nim wie. no to już jak nie wyszło, to idę to za tym Mhm. wampirkiem. Też. Ja i tak udaję ninja i skaczę po ścianach. W miarę możliwości. Zatem wchodzicie po schodach, jakby takie na minus pierwsze piętro, do windy. Winda się otwiera oczywiście. Tu jechaliście, moi drodzy, na trzecie piętro. On szuka kluczy. Kapie się po kieszeniach, wyciąga z tylnej kieszeni klucz. Przekręca. Są kamery? Gdzie? No na W windzie korytarzu. były. W windzie były, na korytarzu nie ma. Okej. Dobra, to jeśli otworzył te drzwi, to wchodzę. Znaczy czekam, aż Nikita wejdzie, a później ja wchodzę. Wchodzę zaraz za nim. Ja również wchodzę. Okej, a mieszkanie jest przepełnione różnymi duperelami, pamiątkami, plakatami w tematyce wampirów i podobnych. I znajduje się symbol Camarilla, jakby to powiedzieć. Jest to czarny materiał, na którym jest narysowany na biało ten symbol, oprawiony w ramkę. Podchodzę do tego symbolu. Tak. Przyglądam się. Co to za symbol? Podobno jest jakiś wampirzy. Jakiś ważny. Gość Kto mi ci go tak sprzedał. powiedział? Jakiś taki gość był. Jaki Kurwa, gość? jaki gość? Jaki gość? Nie wiem, Ale nie, wiesz. Nie, bo mi wysyłał, wiesz. Wysłał mi paczką. Masz do niego kontakt cały czas? Nie, on się kontaktował, powiedział, no bo ja zbieram te wszystkie fanty i czasem ktoś, wiesz, do mnie napisze i mi coś wyśle takiego od fanów. Ale to przecież wygląda jak zwykły jakiś egipski znak, jeden z hieroglifów. Że to jakiś fake jest. Jest oprawiony, tak? Tak prymitywnie, ale tak. Chciałem zobaczyć, co jest z tyłu. Za tym. Z drugiej strony. Ej, nie ruszaj, ej. Ale to jest jakiś Spoko, fake, nie spoko. wiem. Nie wiem, kto ci to No dobra. wysłał, ale to jest po prostu według mnie jakiś egipski hieroglif.
Ale i... No, nic... Nie wiem. Czesław, ale czemu ty chcesz Ej, ej, Dobra, no bo już... nie, tam nic z tyłu nie ma. Okej, I wiesz, dobra. podnosisz to i tam serio z tyłu czarny jest materiał tylko. Okej, odkładam tam... Sorry, wiesz... Patrzyłem, czy to serial może mieć coś związanego, nie? Ale to nie wygląda jakby był wampirzy. Według mnie to jest fake. Może, nie wiem, ale fajna pamiątka. Co jeszcze wiesz o wampirach? Wiem, że tak naprawdę wampiry kontrolują świat pewnie. Bo jak się jest nieśmiertelnym, no to przecież ma się czas, nie? Wszechmocne, potrafią latać. I można je zabić ogniem. Myślisz, że kołki też działają? A to nie jakiś zabobon? Z tego, z średniowiecza? Tak, zabobon, 100% zabobon. Nigdy nie wiadomo, a co z czosnkiem? Nie, czosnek też brzmi jak jakaś bójda. Nie, to jest całkowita prawda. A skąd wiesz? Czytałem taką książkę. Skąd wiesz, że Jaką? wampiry istnieją? Czekaj, jaką książkę? Bo ja też sporo przeczytałem. Jak się nazywa? Wiesz, nie To zwracam na to uwagi to teraz. stary manuskrypt z XV wieku. Eee, Bestie i ich rodzaje bodajże tak się nazywał. no coś patrzyłem na wampierze z XIV, ale to tam nic nie było ciekawego. No i co? Ale to wy jesteście jakimiś tymi? Też, Nie też... wiem, przyszliśmy gdzieś razem z tobą zobaczyć tą płytę. A, no Mówiłeś. tak. Płyta. Ja chciałbym się rozejrzeć, czy nigdzie nie ma torby jakiejś, albo walizki. Mm, Takiej, żeby w razie czego ten znak Camarilli się zmieścił do tego. a to jest tylko kawałek materiału. Prawda jest A. taka, że jeżeli byś chciał, to byś to wsadził do zwyczajnej, nie wiem, Kieszeni? no troszeczkę. Wiesz, ja bym chciał, jeśli on zacznie jakby krzątać, żeby wyłączyć ten film, to ja bym chciał powiedzieć, że idę do toalety. Że idę do toalety. I w tym czasie kamerką w telefonie nagrać, zrobić zdjęcie tego znaku Camarilli, zrobić parę zdjęć jakichś innych wampirzych rzeczy, które tam są. Na nowym oczywiście telefonie. Hmm? Na Mówię nowym do- telefonie. Mów do Wendy, Wendy, czy możemy już mu spuścić w pierdol? Że nie, czekaj, bo go zabijemy, nie? W sensie zabilibyśmy go, gdybym go uderzył. A tak, ale dobra, słuchaj, najpierw niech puści nam film, potem możemy go zastraszyć. Albo I co zrobić. powiesz? Albo mówię, że również szeptem. Słuchaj, najpierw to on niech nam pokaże ten film. Jak nam pokaże film, wtedy możemy go zastraszyć, możemy, nie wiem, przekonać go cokolwiek, żeby przestał. Powiesz, żeby wziąć ten film dla Beksińskiego albo dla Aureliusza. Zależy, jak bardzo ważny jest. Można, natomiast tak czy siak musimy go odwieźć od, no wiesz, Stąd. tak. No i musimy znaleźć jego informatora, bo ktoś mu o tym wszystkim powiedział. To też prawda. Mamy jakiegoś szpicla. Jak chcesz, mogę spróbować się mocno skupić, tak jak mówiła Aiko. Może coś z tego wyciągnę. A skupiaj się. Jeszcze zanim... Zrozumcie, nie możemy zrobić teraz nic takiego nagłego. Ty poszedłeś do łazienki. Udawałem, dobra, okej. Dobra. Ale dobra, to teraz już wracam.
No jak tam z tym filmem? No już szukam. Jest taki duży telewizor u niego, tak z 60 cali powiedzmy. Jest taki odtwarzacz i kaset, i DVD, i wiadomo, jakieś Blu-raye, wszystko. Bierze taką... Wiesz, przynajmniej jedno pytanie. Czy ten mieszkanie miało balkon? Jakiś tak przyszedłem, czy zauważyłem, czy ma balkon? Tak, ma Okej. balkon. Jakby Dobra, narożnikowy, całkiem spory. Okej, to było... Więc wsadza płytę. Tylko uważajcie, bo to jest naprawdę ostre. No i film się zaczyna. Okej. Obraz się pojawia. Są to jakieś ciemne tunele. Widzisz parę osób dosyć wykrzywionych. Widzisz ich od pleców. Widzisz, jak biorą nagiego mężczyznę. Rozcinają jego klatkę piersiową, paznokciem, tak że jego żebra pękają i otwierają się, jakbyś przekroił po prostu kiełbaskę. Wszystko zaczyna być widoczne na żywym obiekcie, który jest przykuty łańcuchami. Jedna z tych osób bierze to serce, wyrywa je i zaczyna pić z niego krew. Cały czas pulsujące, pompujące. Widać doświetlenie z lamp halogenowych. Nie widać do końca twarzy tych osób, ale widzisz, że ich skóra jest cholernie nienaturalna. Nie tak jak, nie wiem, chociażby Gacka czy kogokolwiek. Nie. Ta skóra, kości są wykrzywione. Tworzą się w kolce. Jakieś takie kołnierze z kości, mięsa, tego wszystkiego. Postacie są szarawe, przedziwne. Są 10 razy bardziej brzydkie niż Nosferatu, których spotkaliście. Wyciągają kobietę, ciągną ją po prostu za włosy po ziemi nagą. A biorą jej głowę. Wracam w tym momencie wzrok. Ja ciągle patrzę. Też patrzę. Sprawnymi ruchami dłoni biorą i wyrywają jej całe ramię. Także żyły i kawałki mięsa, skóry odrywają się, jakbyście odrywali skórę z surowego kurczaka. Rzeczy się ciągną. Obraz jest naprawdę nieprzyjemny. Ciężko nie zwymiotować, widząc coś takiego, nie będąc przyzwyczajonym. Urywają to ramię, krzyczy niesamowicie głośno, odbija się to wszystko echem w tych jakichś katakumbach. Nie da się określić absolutnie miejsca, gdzie to jest. Są jakieś tunele po prostu. Obrywane jest drugie ramię. Kobieta krzyczy, żeby przestali, żeby zostawili ją, żeby dali jej żyć. Ale oni tego nie robią. Maltretują te osoby. Mężczyzna jeszcze półświadomy, pomimo tego, że jego wnętrzności są na zewnątrz, próbuje krzyczeć. Widać, jak jego płuca się poruszają, pomimo tego, że nie ma już serca. Jego funkcje życiowe za chwilę ustaną kompletnie. Bierze tą kobietę,
i wciska ją i głowę po prostu w te wnętrzności mężczyzny, które są na wierzchu. Ona próbuje krzyczeć, ale dusi się troszeczkę ilością krwi, która jest tam, połączone z różnymi sokami z organizmu, kwasem żołądkowym, bo żołądek też został przebity. Jest chaos. Film dobiega końca i w końcowym momencie widać czarne jak smoła oczy istoty, która pomagała przy robieniu tego. Jest ubrana w czarną szatę. Widać jeszcze na sam koniec, jak coś, co biegnie na nodze jednej ręce i 3 głowach, biegnie w stronę tych ciał już praktycznie martwych. Rzuca się i zaczyna pożerać ich żywcem. To nie przypomina w ogóle człowieka. Jest krępkie, jest nie większe niż metr. I jak mówię, ma tylko 2 kończyny. Ale tak z jednej strony tak się jedną nogą odbija i ręką sobie pomaga i biegnie. Wygląda makabrycznie, jakbyście poszywali parę ciał razem. Rzuca się na tych półżywych ludzi i zaczyna ich zjadać. Film się kończy. No nie powiem, to było dość kurwa drastyczne. Ostre. No, I w tym momencie poprosiłbym waszą całą trójkę o rzut na opanowanie i Ja też jak odwróciłem wzrok w tym momencie. ile z tego obejrzałeś? Pominąłeś te większe części? Skończyłem na momencie, kiedy zaczęli przyciągać tą kobietę nagą. Okej, no to w miarę będzie okej, ale jednak wiesz, co się działo mniej więcej, więc będzie ci po prostu troszeczkę łatwiej. Niemniej jednak poproszę was o panowanie i wasza siła woli. Co tam macie? Naprawdę drastyczne obrazy i przedziwne i ze względu na to, że wiecie już sporo. Dobrze, zobaczmy. 2 sukcesy. 2 sukcesy. Będzie to troszeczkę za mało. To Wendy, przerzucę. jest to użyte z siłą woli. Rzutów z siłą woli nie możesz przerzucać. Aha, przepraszam. Ani z punktami człowieczeństwa. Dobrze, czy masz 2 sukcesy? Słuchaj, jest to wstrząsające dla ciebie na tyle, że tracisz 1 punkt siły woli. Więc tak. Wendy natomiast, ty masz 9 sukcesów. Ciebie absolutnie to nie rusza. Absolutnie, ani troszeczkę. Mogłabyś obejrzeć nawet wersję reżyserską 3-godzinną. Nie byłoby to takie dla ciebie trudne. Gabrielu, widzę 3 sukcesy. Ledwo. Chcę cię trochę wymiotować, o ile to jest jeszcze nadal dla ciebie możliwe, ale jest ci zajebiście z tym nieprzyjemnie. Nie jesteś w stanie zignorować tego uczucia. Czujesz makabryczność tego wszystkiego. Nie czujesz się dobrze. I po prostu wychodzę do łazienki, po prostu sobie tak nad zlewem stanę i będę tak, wiesz, hiperwentylował się nad zlewem. Dobra, kurwa. Boże. Ja... I myślę,
że to jest moment, w którym zrobimy sobie przerwę.